Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażemy Wam kolejne akcesorium do naszych Lidlo Mixów. Będzie to sokownik parowy z Lidla. Jeżeli jesteście ciekawi, co jest w pudełku, jak on działa przede wszystkim oraz jakie elementy będzie miał w zestawie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Sokownik parowy zakupiliśmy na stronie Lidla w cenie 119 zł i jak widzicie na opakowaniu jest on przewidziany do wszystkich Lidlo Mixów, czyli do najnowszego Smarta, do poprzednika Connecta i tutaj mamy informację do Connect Trend, czyli ten poprawiona albo odświeżona wersja poprzedniego Monsieur Cuisine Connect. Na opakowaniu mamy również informację, że produkt ma 3 lata gwarancji oraz można go myć w zmywarce, a przynajmniej tak wygląda, że można go myć w zmywarce. Na jednym z boków opakowania mamy instrukcję po polsku, co powinno się znaleźć. Jest to dokładnie przystawka do sokownika parowego, idealne uzupełnienie Lidlo Mixa, zakres dostawy, podwyższony pojemnik, wychwytujący wąż silikonowy. W zestawie mamy w zestawie 5 nowych przepisów do robota kuchennego i jak widzicie tutaj mamy informację, wszystkie części nadają się do mycia w zmywarce i tu jest ta gwiazdka, czyli jak najbardziej da się to myć. Ja myślę, że zabieramy się za otworzenie. Produkt jest fabrycznie zapakowany, tutaj widać, że nikt tego wcześniej przed nami nie używał, także teraz rozcinam sobie taśmę. Co istotne, to jest jakby oficjalna przystawka do naszego urządzenia, nie jakaś taka przez kogoś tam stworzona, tylko przez producentów naszego Lidlo Mixa. Otwieram, odłożę nóż, zdejmuję osłonkę, fajnie, że to jest dobrze zabezpieczone i mamy 3 elementy. Dobra, wyciągamy z folii. To jest podwyższenie naszej tej kratki, którą mamy, na którą będziemy wykładać nasze owoce, żeby uzyskać sok, żeby można było ich tu więcej włożyć. Odłożę sobie na bok. Tutaj instrukcja obsługi klasycznie jak przy wszystkich elementach. No i chyba ta najbardziej istotna część, czyli ta, która będzie nam jakby zbierała ten sok i odprowadzała. Jak widzicie, ona jest pełna. Tutaj jest tylko otwór, przez który będzie wpadała para. No i wężyk do odprowadzania soku. Od razu ja sobie tutaj założę. Jakość tego plastiku jest identyczna jak w przypadku tej naszej nadstawki do gotowania na parze. Co jeszcze istotne, ten wężyk, on nie jest taki twardy, plastikowy, tylko jest taki elastyczny, że jeżeli włożymy go w jakiś dzbanuszek, on będzie tam sobie siedział. Także bierzemy teraz naszego Lidlo Mixa i będziemy działać. Żeby zamontować nasz sokownik parowy, na początku jakby montujemy naszą bazę, czyli przystawkę do gotowania na parze. I teraz tak, zdejmujemy te 2 elementy, zostawiamy najgłębszą część. Montujemy to naczynie, gdzie będzie tutaj nasz sok. Następnie płytki wkład do gotowania na parze. Tą osłonkę, dzięki temu tutaj zobaczcie, jak nam się podniósł poziom, będziemy mogli dużo więcej owoców wrzucić. I pokrywka. I to jest właśnie nasz setup do gotowania na parze, ale żeby dopełnić wszystko, to oczywiście tutaj pod wężyk musimy coś podstawić, no bo gdzie tam będzie kapało, więc my tutaj sobie taką butelkę przygotowujemy. Producent na opakowaniu deklaruje, że jest 5 nowych przepisów, które są dedykowane do naszego sokownika parowego i jak je znaleźć na naszym urządzeniu. Wybieramy opcję filtruj. Tutaj wybieramy pokaż więcej w kategorii. I tutaj na samym końcu mamy sokownik parowy. Wybieramy sobie zastosuj. I jak widzicie mamy 5 przepisów. Syrop zimowy, jabłkowy, herbatniki marchwiowe, likier brzoskwiniowy z marakują, ocet z granatów oraz galaretka porzeczkowa. My przetestujemy dzisiaj przystawkę, wyciskając sok. Mamy przygotowane 4 jabłka, 200 g malin oraz 400 g truskawek. Zobaczymy, jak sobie poradzi zarówno ze świeżymi owocami, jak i mrożonymi. Żeby też wiedzieć, jak używać tej przystawki, ja sobie zerknęłam do jednego z wbudowanych przepisów i tam jest wymagane, żeby wlać 2 litry wody. Więc ja sobie wlałam do misy naszego urządzenia 2 litry wody. Teraz montuję cały zestaw do naszego wyciskania. Wężyk od razu za pamięci wkładam do buteleczki. Zdejmuję pokrywkę i tutaj na ten wkład wrzucam owoce. Jabłka, maliny mrożone oraz nasze mrożone truskawki. Jak widzicie, jest tego sporo, także fajnie, że tutaj mamy właśnie to podwyższenie i zamykam.
Przechodzimy teraz do zakładki programy. Wybieramy sobie gotowanie na parze. 120 stopni. Czas tam w tych przepisach wbudowanych była to godzina. Ja myślę, że my ustawimy sobie na początek na 50 minut. Zobaczymy, co się będzie działo po tych 50 minutach. Ewentualnie dołożymy, resztę zostaje i ruszamy. Tak najpierw rozgrzewamy i po tym czasie będziemy już odparowywać nasze owoce. W międzyczasie jeszcze Wam zrobimy jakąś aktualizację, jak te owoce wyglądają, ale to za chwileczkę. Podejrzewam, że znaczna część z Was będzie się zastanawiała, jakiej wysokości jest ten setup. Jak widzicie, mamy metrówkę położoną, miarkę i całość z tymi wszystkimi dodatkami to jest około 56 cm. Oj, nawet 58, ciężko powiedzieć, bo tutaj te rączki też wystają. Tak, te rączki wystają, także no, zwiększa nam się to znacznie. 57 cm, no czyli trzeba realnie liczyć, że musicie mieć 65 cm między blatem a kuchenką, żeby w ogóle jeszcze coś tutaj położyć i dorzucić chociażby jakieś owoce. Także 65 cm, no wieża jest konkretna, jak widzicie dużo tych przystawek jest, no ale dzięki temu zmieszczą nam się większa ilość warzyw. Jak widzicie urządzenie już się rozgrzewa, zaraz zobaczymy jak to w ogóle, czy cokolwiek zacznie się dziać tutaj po nie wiem, po 10, 15, 30 minutach. No na razie z banuszku pusto. Słuchajcie, minęło dokładnie 10 minut, mamy pierwszy ruch. Zaczyna kapać sok. No i to tak powiem Wam, że dość sprawnie kapie. Jeżeli to tak będzie się utrzymywało, to myślę, że dość sprawnie nakapie nam tego soku i myślę, że to 40 minut może być nawet delikatnie przesadzone. Tutaj no niestety nic nie widać, Wam nie pokażę, bo wszystko zaparowało, także zaczyna wykapywać nasz sok. Kolejna aktualizacja po 20 minutach, słuchajcie, patrzcie, mamy już nie wiem ile soku, tyle. Ale jak widzicie, dość sprawnie to wycieka. Naprawdę dość tak coraz szybciej praktycznie zaczyna się nalewać. Mała uwaga, ta rurka jest turbo gorąca, także trzeba mega uważać. Po 30 minutach, jak widzicie, praktycznie cała menzurka nakapała. Tutaj mamy litrowy pojemnik. Powiem Wam tak, zapach jest po prostu przegenialny. Jak się wchodzi do mieszkania, pierwsze skojarzenie, nie wiem czy kojarzycie, kto urodzony w latach 90. w stołówce szkolnej był kompot. Dokładnie taki sam zapach tego kompotu jest. Coś wspaniałego. Zobaczymy jak długo to nam będzie leciało i ile nam dokładnie tego wykapie, bo już widzę, że tutaj jesteśmy na końcówce naszego pojemnika. Po około 40 minutach musieliśmy dorzucić kolejny pojemnik, tym razem mniejszy delikatnie, no i kapiemy sobie już do drugiego. Tutaj myślę, że mamy w granicach 800 ml tego kompotu, soku. Ostatnie 16 sekund już zostało. Jak powiem Wam, że już praktycznie nic nie leci, czyli to co przyłożyliśmy, nowy pojemnik idealnie by się zmieściło na to. Mieliśmy delikatnie około kilogram, może trochę ponad owoców, część mrożonych, część żywych, jak widzieliście wcześniej, i wyszło nam 900 ml. Oficjalnie soku, według mnie będzie to kompot. Myślę, że czas na krótkie podsumowanie naszej dostawki do parowania. Myślę, że to jest czas na podsumowanie. Podejrzewam, że jesteście tak jak i ja również ciekawi, jak wyglądają nasze owoce po 50 minutach parowania. Tandarara. No jak widzicie, zmieniła się ich konsystencja. Są dość ostro wysuszone, takie zwiędnięte. No ale słuchajcie, powiedzmy sobie kilka słów na temat naszego urządzenia. Cena 119 zł i to się nazywa przystawka do sokownika. Jak już Wam mówię dokładnie jak to się nazywa. To się nazywa przystawka do sokownika parowego. Moim zdaniem skromnym, jeśli chodzi o sok, to nie ma nic wspólnego z sokiem. Moim zdaniem to jest bardziej przystawka do robienia kompotów i wydaje mi się, że w takiej formie ma ona większy sens. A dlaczego? Słuchajcie, musimy zastanowić się, czy warto takie coś kupić. Ja mam pewne obiekcje, ale znalazłem jeden plus tego urządzenia, który jest znaczący. Smak kompotu po prostu mistrzostwo świata. I celowo tutaj używam słowa kompotu, ponieważ z sokiem to tak szczerze mówiąc mało ma wspólnego. Bardzo zbliżony, jak nie identyczny smak uzyskacie robiąc klasyczny kompot w garnku, zalewając to wodą i gotując przez nie wiem ile się gotuje kompot. Musicie mi powiedzieć w komentarzach.
godzinę, żeby taki prawdziwy kompot wyszedł. Tutaj również minęła godzina, tyle że jest to praktycznie bezobsługowe, sobie samo chodzi, wszystko nam ścieka. Przestało ściekać, znaczy zakończyło swoją pracę. No i tyle. Słuchajcie, dajcie znać, czy wy planujecie zakup tego urządzenia, czy nie. To już jest drugie akcesorium do Lidl Mixa, które mamy u siebie. Pierwsza to była przystawka do krojenia warzyw. Film możecie znaleźć u nas na kanale. I powiem wam, że tamto wydaje mi się, że miało więcej sensu niż ta przystawka do sokownika parowego. Ponieważ jeżeli ktoś nie miał żadnej krojalnicy, no to faktycznie mógł sobie pokroić jakieś warzywa w cienkie talarki, czy tam poszatkować coś. Tutaj zwykły garnek zastąpi nam całą tą wieżę. Przypominam, około 60 cm ma od dołu do samej góry w tym zestawie, więc musicie to uwzględnić sobie. Jeżeli macie zwykły garnek, wydaje mi się, że zrobicie sobie absolutnie identyczny kompot. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma garnków, no ale nie oszukujmy się, no nie ma osób, które nie ma chociażby zwykłego garnka w domu, żeby zrobić sobie kompot. Tak? 119 zł to urządzenie kosztowało. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy warto, czy nie warto. My kupiliśmy, żeby to przetestować, bo lubimy gadżety, lubimy sobie coś nowego z Lidl Mixa potestować. Sprawdziliśmy, czy to u nas zostanie. No tutaj jeszcze będę się wahał, ale wydaje mi się, że tak. No, dużo miejsca nie zajmuje, jak to się mówi, jeść nie prosi, więc niech sobie to leży i tyle. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co o tym sądzicie, jak wy widzicie. Aha, jeszcze jest jeden duży plus. Duży plus za to, że będą się pojawiły przepisy do wykonania w tej przystawce. Więc to jest mega plus, bo w przypadku krajalnicy praktycznie ona miała swój oddzielny program, nic tam nie było, a na chwilę obecną mamy 5 przepisów. I jak przejrzeliśmy sobie mniej więcej, to każdy wymaga około godziny takiego parowania. U nas przez 50 minut wyszła taka menzurka 900 ml. Spróbowaliśmy mistrzostwo świata. No nic, żeby nie przedłużać, bo nie ma tutaj co dłużej mówić, 3 elementy urządzenia. Działa, sok, bardziej kompot robi, wszystko jest ok, działa zgodnie z założeniami. Czy warto, czy nie warto, musicie odpowiedzieć sobie sami. Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!